Kraków to stolica Polski, perła ukryta we mgle, z najdalszych krain zamorskich każdy wspomnienia tu śle. Więc chociaż będę daleko, gdy los mnie rzuci precz, na zawsze będę pamiętał, co w życiu mym ważne jest. Krakowia i jej barwy dwie. Krakowio, po prostu kocham cię. Krakowia, cóż bardziej polskie jest niż twoja czerwień i biel. Kałuża miał duszę artysty. W tym dniu poznaliśmy Józefa Kałużę. To było olśnienie. To, co ten mały sztubak wyprawiał na boisku, było czymś, czego nie rozumieliśmy. Całej Europy Środkowej, w Pradze, Wiedniu, w Budapeszcie, piłkarze i trenerzy pochodzili ze środowiska inteligentnego. Do zmieniającego się z samodzielnej miejscowości w dzielnicę Krakowa Podgórza Józef wraz z rodziną trafił na przełomie XIX i XX wieku. Kałużowie szukali miejsca, gdzie mogli liczyć na lepszy byt i trafili właśnie tutaj. A kamienica, która jest za moimi plecami, to miejsce, gdzie mieszkał później z żoną i córką. Podgórze w zamyśle austriackiego cesarza Józefa II, za sprawą którego powstawało to miasto, miało być prężnie działającym ośrodkiem ekonomicznym Galicji. To była galicyjska Ameryka z licznymi przywilejami dla rzemieślników, atrakcyjnymi cenami gruntów dla osadników i tytułami szlacheckimi czekającymi na najzaradniejszych kupców. W Podgórzu można było zobaczyć nowoczesność. Budownictwo było murowane, rzemiosło nie było zmonopolizowane w cechach, a sam urbanistyczny układ miasta zaplanowany został według zyskujących popularność trendów. Nic dziwnego, że Podgórze, nazywane perłą wśród gmin okalających Kraków, nie kwapiło się do przyłączenia do starszego sąsiada. Zaloty płynące z dawnej stolicy odrzucano tutaj wielokrotnie, aż do 1913 roku, gdy rajcy z obu stron Wisły podjęli uchwałę o połączeniu królewskiego wolnego miasta Podgórza ze stołecznym królewskim miastem Krakowem. Józef Kałuża miał wtedy 17 lat i drugi raz, tym razem bez przeprowadzki, zmienił miejsce zamieszkania. Czy aby na pewno? Badając dokumenty związane z tamtym okresem, pojawia się wiele pytań, na które odpowiedzi niekoniecznie rozwiewają wszelkie wątpliwości. Próbując wyjaśnić, kiedy rodzina Józefa Kałuży przeniosła się do Krakowa, a dokładnie do sąsiadującego z nim miasta Podgórza, udało się odnaleźć spisy ludności z roku 1900 w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie. Te zbiory na szczęście są zdigitalizowane, dostępne już łatwiej dla wszystkich i tenże spis z 1900 roku, który przeprowadzony był w całej Galicji, wskazuje nam, że rodzina Józefa Kałuży, a więc matka Magdalena i 6 dzieci, zamieszkiwali na ulicy Salinarnej nr 73, mieszkania 9. I dzisiaj w Podgórzu jest to ulica Lwowska, tak jest ta ulica w tym momencie nazwana. I z tego spisu ludności wiemy, że zamieszkiwała w tym lokalu jako główna lokatorka matka Magdalena, urodzona w 1859 roku. Z tego spisu wiemy również, że mieszkali tam jego starsi bracia Romuald, Hugo, Edmund, Marian oraz jego młodsza siostra Janina, która przyszła na świat 8 lutego, według tego spisu 8 lutego 1899 roku i urodziła się w
w Podgórzu, co wskazuje na to, że rodzina już w tym czasie musiała przebywać w tym mieście. Co ciekawego wynika jeszcze z miejsc urodzenia rodzeństwa Józefa Kałuży. 3 najstarszych braci urodziło się na Murawach, 4 urodził się w Lwowie, Józef w Przemyślu, a jego siostra w Podgórzu. To oznacza, że dzieci pojawiały się mniej więcej co 2-3 lata, że ta rodzina się dość dużo przemieszczała. I tutaj te informacje, które pojawiają się o jego ojcu, że był wojskowym, być może mają uzasadnienie właśnie w tych zmianach miejsca zamieszkania. Jednakże matka, podając tutaj w tym spisie swój jakby zawód, zatrudnienie, aktualnie to, co wykonuje, podała, że jest emerytką i że jest wdową po woźnym w fabryce tytoniu. Więc tutaj te informacje z jednej strony wojskowe, z drugiej woźne w fabryce tytoniu nie pasowałyby do siebie i tutaj jest ciągle ta nieścisłość, czym zajmował się ojciec Józefa. Natomiast co wiemy o jego braciach w tym czasie? Wiemy, że jeden najstarszy był uczniem w gimnazjum w Podgórzu, 3 pozostałych było uczniami szkoły ludowej, czyli odpowiednika dzisiejszej szkoły podstawowej. Sam Józef w momencie spisu miał 5 lat, jego siostra miała dopiero 2 latka. Spis przynosi jeszcze nam jedną bardzo ciekawą informację. Otóż wynika z niego, że już od 1899 roku rodzina ta zamieszkiwała pod tym adresem, bo musiała wskazać na spisie miejsce, od kiedy przebywa w tym miejscu, w którym jest spisywana. Więc tutaj już wiemy, że 1899 rok to jest rok, w którym rodzina Kałużów przebywa w Podgórzu. 10 lat później w Galicji przeprowadzono kolejny spis ludności i szukając rodziny Kałużów w Podgórzu już w tym Skorowidzu nie udało się niestety odnaleźć tego nazwiska. Okazało się, że pojawili się już po drugiej stronie Wisły, czyli w Krakowie. I na wykazie spisu ludności z 1910 roku widnieją w gminie Półwsie Zwierzynieckie. I tam są zamieszkane, to obecne okolice Błoń w dzisiejszym Krakowie. I tam funkcjonuje jego matka Magdalena i co ciekawe na spisie wpisała już tylko 2 dzieci, które z nią zamieszkują. Nie wiemy, czy tamte pozostałe się wyprowadziły, czy były gdzie indziej ewidencjonowane. No, część już była pełnoletnia, więc miała pełne prawo mieszkać gdzie indziej. I wskazała tylko Józefa urodzonego w Przemyślu i Janinę urodzoną w Podgórzu. I co ciekawe na spisie ludności, który był sporządzony w 1910 roku w Krakowie, daty urodzenia zarówno Józefa, jak i jego siostry Janiny różnią się o rok. Na spisie z Podgórza z 1900 Józef ma wpisany rok 1895, tutaj 1896, podobnie jego siostra 1899 na spisie podgórskim, a na spisie krakowskim 1900 rok urodzenia. Panowie, zaraz gramy, a nie ma kto nam poprowadzić napadu. Co to za herlak tutaj idzie? No ja mogę zagrać. Poprowadzę wam atak. A w jakiej padce grywałeś dotychczas? W Podgórzu. A co? Jak on jest z Podgórza, to chyba musi grać. Kałużę znałem jeszcze przed rokiem 1912. Znałem go z krakowskich Błoń, tej kolebki futbolu i najwspanialszej Akademii Techniki Piłkarskiej. Mieliśmy tam wówczas paczkę, do której należeli Kowal, Tondos i inni. Już wózki to kręcić umieliśmy, kiwało się przeciwnika dla samej sztuki. Bramka? Gdy się uprzednio nie przedryblowało bramkarza, nie była ważna. Aż raz, gdy nam zabrakło kompletu, a przeciwna partia była bardzo silna, jakiś niepozorny uczniak zaproponował nam, że zagra w naszej drużynie. Nie było nikogo ze znanych. Trzeba było się zgodzić. Daliśmy nowicjuszowi instrukcję, jak ma grać. On wysłuchał tego z ironiczną miną i w tym dniu poznaliśmy Józefa Kałużę. Grał inaczej niż my wszyscy. Piłka się go słuchała, kleiła mu się do nogi, wózek znał, ale tylko tym trudno nam było zaimponować. Rewelacją natomiast były dla nas jego strzały i jego taktyczne rozwiązania problemów kombinacyjnych. Jego ustawienie się, wybiegi na pozycję, wypuszczanie piłek na przebój, prowadzenie gry skrzydłami, wszystko to nadało sens naszym wysiłkom i uczyniło grę zrozumiałą. Jakże łatwo było z nim strzelać bramki.
Groźnego przeciwnika zmiażdżyliśmy wówczas, a było to jego, Kałuży, zasługą. Od tego momentu zyskaliśmy w nim wodza i promotora naszych poczynań piłkarskich. Przeprowadzka w rejon Błoń jest kolejnym elementem układanki wyjaśniającym to, jak Kałuża trafił do Krakowi. Wcześniej Józef grywał na podgórskich łąkach i dla Robotniczego Klubu Sportowego. Z Podgórza na Błonia, gdzie pierwszy raz spotkali go piłkarze Pasów, piesza podróż oznaczała długą wyprawę, więc zmiana klubowych barw wydaje się po latach nietypowa. Tym samym wszystko wskazuje na to, że to rodzinna wędrówka doprowadziła do narodzin legendy. Legendy wiecznie żywej. Józef Kałuża pierwszy prawdziwy mecz w barwach Krakowi rozegrał 7 kwietnia 1912 roku w towarzyskim spotkaniu przeciwko budapesztańskiemu EAC. Na boisku Krakowi osiągnął pełnoletność, występując tam przez 18 lat. Według różnego rodzaju dokumentów w klubie i wszelkiego rodzaju reprezentacjach rozegrał 416 spotkań, zdobywając z nich 456 bramek. Był architektem budowy pasów w pierwszych latach ich istnienia, co zawdzięczał zmysłowi nie tyle technicznemu, co taktycznemu. To za jego sprawą wprowadzony został tutaj system gry opartej na stylu szkockim, z krótkimi, szybkimi i celnymi podaniami. Nigdy nie grał dla poklasku trybun i od partnerów żądał również gry poważnej, dla wyniku, dla barw Krakowi. Z tego powodu na boisku dochodziło nieraz do scysji między nim a młodszymi kolegami, których ostro karcił. Tajemnicą Poliszynela, taką dzisiejszą, jest to, że Kałuża miał trudny charakter, tak oględnie mówiąc. Był bardzo nerwowy. Na boisku, kiedy jeszcze grał w Krakowi, podobno szalał, ciągle się kłócił, drygował partnerami, miał pretensje. To był taki wulkan emocji. W barwach Krakowi do Kałuży należy niepobity dotychczas rekord strzelenia 13 bramek w jednym meczu. Stało się to w towarzyskim pojedynku przeciwko drużynie Lotników z Krakowa, wygranym przez Krakowię 30-0. Kałuża bramki zdobywał dzięki niezwykłej celności strzałów, które oddawał z każdej pozycji i dzięki fenomenalnej orientacji w sytuacjach podbramkowych. Miał instynkt ustawiania się do piłki i wyczuwania jej trajektorii. Dobrze wiedział, że większość bramek zdobywa się w momentach, gdy bramkarz jest w ruchu, prowokował więc ich do zmiany pozycji. Był niezawodny, gdy chodziło o strzały w pełnym biegu w momentach, gdy bramkarz wybiegał przeciwnie mu z bramki, by zmniejszyć kąt. Kałuża z łatwością strzelał prawą i lewą nogą. Biegał ekonomicznie, nigdy nie rozwijał większej szybkości niż trzeba, wiedział dobrze, kiedy należy przetrzymać piłkę, aby partner mógł wyjść na pozycję, a kiedy oddać ją z wyczuciem, by nie złapać kolegi na spalonym. W latach 20. i 30. XX wieku, w okresie, gdy polskie piłkarstwo wciąż było na początku swojej historii, odległe wyjazdy zagraniczne naszych klubów nie były normą. Krakowia przecierała wyjazdowe szlaki kilkukrotnie, jednak pierwszym poważnym sprawdzianem jej umiejętności był rok 1921 i wyjazd na Węgry, gdzie po świetnych występach przeciwko Ferencvaroszowi i MTK polski futbol pokazał się z dobrej strony przed pierwszym meczem reprezentacji, który rozegraliśmy właśnie przeciwko Madziarom. Węgry były wtedy wspólnym mianownikiem naszego futbolowego rozwoju, bo to od nich uczyliśmy się piłki nożnej. W 1921 roku trenerem Pasów był Imre Poszony. To właśnie wtedy Kałuża zdobył jedyne mistrzostwo Polski w roli piłkarza. Marzeniem Poszonego była praca w Wielkiej FC Barcelonie. 100 lat temu takie marzenia spełnić było dużo łatwiej.
miał marzenia pracować w Katalonii jako trener Barcelony i udało mu się otrzymać umowę i z tego powodu on decydował pożegnać hokejem. To właśnie wyjazd Poszonego z Krakowi do stolicy Katalonii był fundamentem towarzyskiej eskapady pasów na Półwysep Iberyjski pod koniec lata 1923 roku. Krakowia zrobiła sobie wówczas kilkudniowe tournée, podczas którego zagrała z FC Barceloną, Realem Madryt, Celtą Vigo, Walencją i Sewillą. W liście datowanym na 1 lutego 1923 roku przedstawiciele polskiej drużyny pytali oficjeli z Andaluzji, jak piłkarze mają zachowywać się na miejscu. Panowie, w związku z wizytą naszego zespołu w Państwa mieście prosimy o jak najszybsze przesłanie nam informacji o funkcjonowaniu członków naszego zespołu, zarówno na terenie stadionu, jak i w ich prywatnym życiu. Do Wiednia, pierwszego przystanku na trasie, piłkarze dotarli 11 września. Po kilkugodzinnym postoju ruszyli dalej przez Innsbruck, Salzburg, Zurych, Lozannę, Lyon czy Gironę, docierając do Barcelony po 4 dobach spędzonych w pociągu i na dworcach, które zawodnicy zwiedzali w oczekiwaniu na odjazd z poszczególnych stacji. Mimo potwornego zmęczenia sportowcy najlepiej zaprezentowali się podczas tego wyjazdu w meczach skrajnych, pierwszym i ostatnim. 15 września 1923 roku przy 8000 kibiców na trybunach Krakowia zremisowała z Barceloną 1-1, prowadząc do przerwy po golu Zygmunta Chruścińskiego. W ataku Barcelony zobaczyć można było Josepa Samitiera i Paulinho Alcantarę, jednych z pierwszych superstrzelców katalońskiej ekipy, do dziś obecnych w ścisłej czołówce napastników z największą liczbą goli w historii tego zespołu. Drugiemu z wymienionych bramkarz Stefan Popiel wybił podczas interwencji 2 zęby, zniechęcając go do dalszej gry. Poszony, który po meczu przybiegł do szatni i wycałował swoich dawnych podopiecznych, także nie mógł nachwalić się kałuży na łamach prasy. Ambitna postawa polskiej drużyny przyciągnęła dzień później na trybuny 10 000 widzów chcących obejrzeć dobry futbol. Gdy w 9 minucie wynik otwierał Józef Kałuża, wydawało się, że kibice obejrzą tego dnia kolejny zacięty pojedynek. I tak też długo było, bo Barcelona do przerwy prowadziła zaledwie 2-1, jednak tuż po przerwie zmęczeni piłkarze Krakowi poznali z bliska geniusz Alcantary i Samitiera, przyjmując tego dnia łącznie 7 bramek. Piłkarskim umiejętnościom pomogła Barcelonie w tym meczu także nadmierna agresja i zwykła boiskowa brutalność, o której rozpisywała się po meczach polska prasa. Krakowia zyskała jednak w Barcelonie szacunek. Mimo wysokiej porażki w rewanżu, jej gra spotkała się tutaj z ogromnym uznaniem. Podróżując wzdłuż wybrzeża Morza Balearskiego, piłkarze Krakowi 2 dni później pojawili się w Walencji. W pierwszym spotkaniu pasy przegrały 4-0, tracąc 3 ostatnie bramki w końcówce pojedynku. Kałuża tego dnia odpoczywał, poobijany niedawno przez napastników Barcelony. Zagrał tutaj dopiero drugiego dnia i mimo kolejnej porażki, tym razem 4-2, Kałuża za swoją grę zebrał pochwały od redaktora przeglądu sportowego. Następnie Krakowia zameldowała się w stolicy Hiszpanii. W pierwszym pojedynku przeciwko Realowi na boisku zabrakło podstawowych zawodników Kałuży, Cikowskiego i Synowca. Podobnie jak w meczu z Walencją, bramkarz pasów 4-krotnie zmuszony został do wyciągnięcia piłki z bramki. Józef Kałuża ponownie zagrał dopiero w drugim meczu po przyjeździe do Nowego Miasta. Choć polskie media twierdzą, że bramki dla Krakowi w drugim meczu z Realem strzelali Chruściński i Łańko, w hiszpańskich statystykach pierwszą bramkę dla gości zalicza się właśnie Józkowi. Ostateczny bilans Krakowi w Hiszpanii to 1 zwycięstwo w ostatnim meczu z Sewillą, 1 remis i 8 porażek.
Józef Kałuża wystąpił w 7 spotkaniach i strzelił w nich 1 lub 2 bramki, w zależności od tego, którym źródłom zaufamy. Bardzo ważne było kontakty między osobami. Kiedy później stał się trenerem Barcelony, on zaprosił na przykład MTK, Ferencváros, Újpest do Katalonii i tak nie mam dowodu na to, ale myślę, że to jest 100%, że dzięki niemu otrzymał zaproszenie Krakowi do Katalonii. W tamtych czasach to tak działa. Bardzo ważne było, kto zna kogoś. Historia ruchu olimpijskiego to tak naprawdę historia związków sportu i polityki. Dopiero podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku te związki były tak widoczne, ponieważ to były pierwsze igrzyska, które tak jawnie wykorzystano do politycznej propagandy. Decyzja o tym, żeby Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku rozegrały się w Berlinie, zapadła kilka lat wcześniej. Był kwiecień, maj 1931 roku. Głównymi kandydatami były Barcelona i Berlin. Jednak przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego uznali, że sytuacja w Hiszpanii w tym czasie jest dość niestabilna i bezpieczniej będzie zorganizować te igrzyska w Berlinie. Można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że igrzyska otrzymał Berlin, który był stolicą Republiki Weimarskiej, a odbyły się w Berlinie, które były stolicą III Rzeszy. Igrzyska Olimpijskie w Berlinie latem 1936 roku pokazały, jak polityka może zmieniać oblicze sportu. Chociaż Adolf Hitler go nie znosił i w życiu się z nim nie zetknął, jego klakierzy przekonali go, że sportem można docierać do mas. Hitler nie był zwolennikiem Igrzysk Olimpijskich. Uważał je za wymysł Żydów i masonów i uważał, że nie do pomyślenia jest, żeby odbywały się w Niemczech rządzonych przez narodowych socjalistów. Szybko jednak przekonano go do zmiany zdania, do tego, żeby wykorzystać igrzyska do celów propagandowych i rzeczywiście tak się stało. Cały aparat państwowy został zaangażowany do tego, żeby te igrzyska były jednym wielkim przedstawieniem. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie były gigantyczne i rekordowe. Wzięło w nich udział ponad 4000 zawodników z 49 krajów. Poszerzono program igrzysk, realizując zmagania sportowców w 20 dyscyplinach. 5 więcej niż na poprzednich igrzyskach w Los Angeles. Transmisja radiowa objęła 53 kraje, a po raz pierwszy przeprowadzano tutaj próby transmisji telewizyjnych. Celem nazistów było ukrycie tego, co naprawdę w III Rzeszy się w tamtym czasie dzieje, bo działo się już bardzo dużo złego. Istniały obozy koncentracyjne, była prześladowana opozycja, nie istniała wolna prasa, a jednak Niemcom zależało na tym, żeby przekonać i Międzynarodowy Komitet Olimpijski, i wszystkich turystów, że nic złego się nie dzieje, że jeżeli Żydzi nie biorą udziału w tych igrzyskach, to dlatego, że nie są wystarczająco dobrymi sportowcami, a nie dlatego, że są prześladowani. W tych realiach polska drużyna piłkarska z Józefem Kałużą w roli kapitana związkowego rozpoczęła walkę o medal. Porażka w turnieju olimpijskim w Paryżu w roku 1924 na długo pozostała w pamięci piłkarskiego środowiska w Polsce. 5-0 przeciwko Węgrom było bolesną lekcją piłki nożnej, którą Kałuża przyjął wówczas jeszcze jako piłkarz. W obawie przed kolejnym niekorzystnym wynikiem 4 lata później zrezygnowano z wysłania naszej drużyny do Amsterdamu. Dodatkowo był to czas, kiedy powstawała Centralna Liga Państwowa, zbyt mocno absorbująca czas zawodników i działaczy. Z kolei w 1932 roku w Los Angeles futbol nie znalazł się w programie igrzysk. W latach 30. ubiegłego wieku ranga turnieju piłkarskiego podczas Igrzysk Olimpijskich spadła ze względu na powołanie oficjalnych mistrzostw świata.
Jednak w 1935 roku na fali coraz lepszych wyników naszej kadry rozpoczęto pierwsze rozmowy o możliwości wysłania polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Zatrudniono wówczas w roli trenera związkowego Kurta Otto, podczas gdy kapitanem związkowym, czyli selekcjonerem od początku tamtej dekady był Józef Kałuża. Na walnym zgromadzeniu PZPN dwa ważne piłkarskie ośrodki w kraju, Kraków i Lwów, sprzeciwiały się wyjazdowi do Berlina. Federacja i Polski Komitet Olimpijski zignorowały ich zdanie i podjęły decyzję, że warto do Niemiec pojechać. Argumenty były dwa: niski koszt wyjazdu i poziom piłkarstwa, który napawał oficjeli optymizmem. Polscy zawodnicy jechali do Berlina pociągiem z Warszawy. W zasadzie po przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy byli witani przez lokalne władze na każdej stacji. Natomiast w Berlinie niemieckie władze przygotowały huczne powitanie. Między innymi orkiestra Wehrmachtu grała polski hymn. Ostatecznie wyjazd do Berlina Józef Kałuża zaproponował 18 zawodnikom. Tylko jeden z nich, Wilhelm Góra, był z jego Krakowi. Podczas losowania pary rozgrywek Polskę los skojarzył z Węgrami. To nie byli jednak ci sami Węgrzy, którzy roznieśli Polaków kilkanaście lat wcześniej na francuskim turnieju. Do Niemiec Węgrzy przyjechali jako całkiem nowa drużyna amatorska. Z tak złożoną ekipą nie mieliśmy na boisku większych problemów, wygrywając 3-0 po golach Huberta Gada i Gerarda Wodarza. W ćwierćfinale ekipa prowadzona przez Kałużę zmierzyć miała się z kadrą Wielkiej Brytanii, powoływanej specjalnie na igrzyska, która w poprzedniej rundzie ograła Chińczyków. W 26 minucie Bernard Joy otworzył wynik meczu. Podrażnieni Polacy wyrównali po 10 minutach, a tuż przed przerwą na prowadzenie wyprowadził nas Gerard Wodarz. Ostatecznie zawodnik ten skompletował w tym spotkaniu hat-tricka, a doskonale grający Polacy po przerwie prowadzili już 5-1. Wszystko szło dobrze do 71 minuty, kiedy to wyspiarze zaczęli odrabiać straty. Ostatecznie również dzięki szczęściu mecz zakończył się zwycięstwem Polaków 5-4. W półfinale, który miał się odbyć 11 sierpnia, mieliśmy zagrać z Peru, które ograło 4-2 Austriaków. Mieliśmy, bo ostatecznie zagraliśmy z przegranymi tamtego pojedynku. 8 sierpnia na ówczesnym stadionie Herty Austriacy wygrywali do przerwy 2-0 z piłkarzami z Ameryki Południowej, jednak w drugich 45 minutach ich rywale zagrali zdecydowanie lepiej i wygrali całe spotkanie 4-2. Austriacy złożyli jednak protest w związku z wtargnięciem kibiców Peru na boisko w ostatniej minucie meczu. FIFA nakazała powtórkę pojedynku, jednak reprezentacja Peru się na nią nie stawiła w proteście przeciwko temu werdyktowi. Tym samym Austriakom przyznano walkover. We wcześniejszych latach graliśmy z amatorską ekipą Austrii dwukrotnie i zawsze wychodziliśmy z tych pojedynków zwycięsko. Przed meczem problemem było zdrowie Fryderyka Szerwkę, który miał pęknięte żebra. Naturalnym wyborem na zastępstwo wydawał się Michał Matias z Pogoni Lwów, jednak Józef Kałuża postawił na debiutanta, Walentego Musielaka z HCP Poznań. Kiedy drużyna się o tym dowiedziała, delegacja planowała udać się do selekcjonera na rozmowę, by zapytać o powody tej decyzji. Obrażony Matias, który oczekiwał, że kierownictwo ekipy samo powinno mu to oznajmić, poinformował kolegów, żeby się nie fatygowali, bo w takiej sytuacji i tak odmówi gry. Mecz rozegrano przy 80 000 kibiców, co dla Polaków musiało być ogromnym wyzwaniem. Nigdy bowiem nie grali przy tak dużej publiczności. Chociaż atakowaliśmy, bramki zdobywali Austriacy, którzy w pewnym momencie prowadzili już 2-0. Gdy w ostatnim kwadransie spotkania Gad zdobył bramkę kontaktową, postawiliśmy wszystko na jedną kartę i rzuciliśmy się do ataków. 5 minut przed końcem meczu Teodor Peterek wepchnął piłkę do bramki razem z bramkarzem. Zamiast wskazać na środek boiska, sędzia odgwizdał jednak faul polskiego napastnika, a chwilę później straciliśmy trzeciego gola, który odesłał nas do rywalizacji o ostatnie miejsce medalowe. Kiedy po przegranej zawodnicy pytali Kałużę, dlaczego nie wystawił Matiasa, kapitan związkowy bronił się informacjami, jakie Kurt Otto otrzymał od niemieckiego lekarza, który odradzał występ tego zawodnika. Z debiutującego Musielaka zrobiono wówczas kozła ofiarnego, a sam Kałuża oficjalnie przyznał się do błędu.
W meczu o trzecie miejsce zmierzyliśmy się z Norwegami, którzy we wcześniejszej drabince ograli faworyzowanych Niemców w ich ostatnim meczu przed erą legendarnego Seppa Herbergera. 13 sierpnia odbył się jeden z najbardziej emocjonujących meczów tego turnieju. Oba zespoły walczyły o ostatni dostępny medal ambitnie, ale też zgodnie z zasadami fair play. Po zaledwie 25 minutach gry padły 4 bramki, po 2 dla każdej z ekip. Tuż przed końcem spotkania Antoni Gałecki z ŁKS-u nie upilnował jednak rywala i to Norwegowie cieszyli się po ostatnim gwizdku sędziego. Niezależni obserwatorzy twierdzili, że w tym spotkaniu, w spotkaniu o brązowy medal, spotkały się najlepsze ekipy tamtego turnieju. Polska reprezentacja udowodniła światu, że potrafi grać w piłkę. Teza ta została potwierdzona 2 lata później, gdy na mundialu we Francji zachwyciliśmy świat w naszym jedynym pojedynku. Józef Kałuża był kapitanem związkowym od 1932 roku aż do wybuchu II wojny światowej, czyli przez 8 lat. Wówczas tak po prostu mówiono na selekcjonera reprezentacji Polski. Kim był ten kapitan? Kapitan nie prowadził treningów, czyli Józef Kałuża nie był trenerem reprezentacji Polski, bo żadnych zajęć z zawodnikami nie prowadził. Był natomiast selekcjonerem w dzisiejszym znaczeniu tego słowa i można powiedzieć odpowiadał w ogóle za całość spraw reprezentacyjnych, to znaczy także za różnego rodzaju kwestie organizacyjne. Polski futbol przed Józefem Kałużą to był chaos. To był chaos koncepcji przede wszystkim, chaos przemyśleń, chaos tego, jak należy budować futbol, kogo należy zapraszać do tego budowania wyobrażenia o futbolu. W roku 1932 Kałuża po raz pierwszy został wybrany kapitanem związkowym, czyli z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, szef reprezentacji. Taki wybór dokonywany był co roku. Kałuża więc był wybierany w roku 1932, potem 1933, 1934, 1935, 1936 i dopiero w roku 1937 postanowiono, że tym razem kadencja będzie wynosiła 3 lata, czyli 37, 38, 39. No i Kałuża wówczas rywalizował ze słynnym Wacławem Kucharem. Już w 1932 roku, kiedy pierwszy raz zostawał kapitanem związkowym, też mierzył się z Kucharem. To była bardzo zacięta walka. Niewielką liczbą głosów Kałuża został selekcjonerem, kapitanem związkowym i właściwie w kolejnych latach ten Wacław Kuchar ciągle deptał mu po piętach, no ale zaufanie Polskiego Związku Piłki Nożnej do Kałuży było zawsze bardzo wysokie. Futbol się różnił, tak samo jak dzisiaj, tak i wtedy. Futbol, pojęcie o futbolu, o tym jak należy grać, bardzo się różniło, ale Kałużę w polskim futbolu wyróżniało to, że on miał cały czas jasne przemyślenia, trzymał się ich, pomimo tego, że trafiali również do Polski, wydawałoby się, eksperci zagraniczni o zupełnie innym spojrzeniu. Kałuża był jednym z najwybitniejszych selekcjonerów, kapitanów związkowych w historii polskiej reprezentacji. Trzeba go stawiać w jednym szeregu z tymi najwybitniejszymi, czyli z Kazimierzem Górskim i Antonim Piechniczkiem. Co prawda nie zdobył, tak jak oni, medalu Mistrzostw Świata, ale jako pierwszy wprowadził polską reprezentację do tego światowego czempionatu. W roku 1938 po raz pierwszy Polska debiutowała w Mistrzostwach Świata. W turnieju we Francji mierzyliśmy się z Brazylią. Przeciwnikiem w eliminacjach była tylko jedna reprezentacja, Jugosławia. Wydawało się, że szanse Polski są niewielkie. We wcześniejszym meczu przegraliśmy bowiem z Jugosławią aż 3-9. To był pogrom. Kałuża jednak znakomicie przygotował reprezentację i w pierwszym meczu wygraliśmy w Warszawie aż 4-0. Rewanż w Belgradzie
był bardzo taki dramatyczny, można powiedzieć, dlatego że Jugosłowianie zapowiadali, że bez wątpienia wygrają 5-0, odrobią te straty, jednak Polska dzielnie się broniła, przegraliśmy tylko 0-1 i po raz pierwszy pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata. Reprezentację Polski na turniej we Francji Kałuża konstruował dosyć długo, ale już kilka tygodni przed turniejem miał gotową koncepcję składu, wiedział, kto zagra. 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata zmierzyliśmy się z Irlandią. To był jeden z najwspanialszych meczów polskiej reprezentacji. Wygraliśmy aż 6-0 i właściwie można powiedzieć, to była identyczna, prawie identyczna 11 jak ta, która potem w Strasburgu grała z Brazylią. Mecz z Brazylią był bardzo dramatyczny. Przegraliśmy dopiero po dogrywce 5-6. Do przerwy przegrywaliśmy 1-3. Wówczas, to warte podkreślenia, nie można było dokonywać żadnych zmian. Jeżeli nawet zawodnik był kontuzjowany, to nikt nie mógł go zastąpić, jeśli zszedł z boiska. Także jako selekcjoner Kałuża niekiedy okazywał te nerwy i podobno właśnie w przerwie meczu z Brazylią, kiedy Polska przegrywała 1-3, Kałuża miał przemówienie do zespołu, nie szczędził ostrych słów, kilku piłkarzom nieźle się dostało. Jest taka legenda, że Polska potem wyrównała, bo mecz po 90 minutach zakończył się wynikiem 4-4, że pomógł nam deszcz. Rzeczywiście w Strasburgu była ulewa, Brazylijczycy zaczęli się troszeczkę ślizgać, Polakom było łatwiej grać w tym deszczu, ale jest i druga tajemnica tego spotkania, to właśnie to takie wystąpienie Kałuży w przerwie, kiedy zawodnicy dostali po prostu burę. Kałuża wrócił do Polski i udzielił wywiadu największej polskiej gazecie, czyli Ilustrowanemu Kurierowi Codziennemu, który ukazywał się w Krakowie i tam oceniał ten mecz z Brazylią. Ciągle w jego wypowiedzi przewijało się słowo pech, pech, pech. To znaczy słupki, poprzeczki, nie mieliśmy szczęścia. Ale Kałuża też analizował ten mecz. Przede wszystkim twierdził, że zaważyła pierwsza połowa, po której przegrywaliśmy 1-3. Polacy trochę bali się przeciwnika, nie wiedzieli, z kim grają. Po drugie, byli zaskoczeni, że Brazylijczycy grali bardzo ostro. Kałuża oceniał po meczu, że Polska grała po prostu za miękko. To było dosyć spore zaskoczenie, bo Brazylijczyków uważano za takich wirtuozów piłki nożnej, żonglerów, cyrkowców, natomiast okazało się, że oni też mogą bardzo brutalnie faulować. Jeden z naszych obrońców, Antoni Gałecki z ŁKS-u, po meczu pokazywał siniaki i żartował: nie wiedziałem, że Murzyni tak farbują. Kałuża więc podkreślał, że Polska miała pecha, nie znała przeciwnika, grała za miękko. Także wydawało mu się, że ważnym czynnikiem było to, że ciągle musiała gonić wynik, że nie było momentu, w którym sama miałaby bramkową przewagę i mogłaby tej przewagi bronić. Kałuża jednak w konkluzji stwierdzał, że zwycięstwo Brazylijczyków 1 bramką było po prostu sprawiedliwe, że tego dnia Brazylia była drużyną jednak o tę 1 bramkę lepszą. Kiedy przeprowadzono losowanie Mistrzostw Świata we Francji, jeszcze nie było wiadomo, że Polska awansuje. Jeszcze mieliśmy przed sobą rewanż z Jugosławią. Natomiast było już wtedy pewne, jeszcze przed tym rewanżem, że jeśli wygramy w Belgradzie, to na pewno zmierzymy się z Brazylią. I to było bardzo pechowe losowanie. Brazylia wówczas była jedyną drużyną z Ameryki Południowej, która przybyła do Francji na turniej o Mistrzostwo Świata. Argentyna wtedy się nie pojawiła. Natomiast Brazylia obok Włoch była bez wątpienia największą siłą wówczas w światowym futbolu. Zresztą zajęła na tych mistrzostwach 3. miejsce, przegrywając w półfinale właśnie z Włochami. Na dodatek Polacy nic nie wiedzieli o tym rywalu.
Nic. Były takie korespondencje w przeglądzie sportowym. Jeden z polskich piłkarzy, który wtedy był w Brazylii, nadesłał takie ostrzeżenie dla polskich piłkarzy: bójcie się obrońcy Żału. Dlaczego macie się go bać? Bo jest to najbrzydszy obrońca, jakiego kiedykolwiek widziałem. Taki był poziom tego banku informacji. W sam raz ten rzeczony Żału z Polską nie zagrał. Pojawił się dopiero w następnym meczu z Czechosłowacją. Natomiast Polacy rzeczywiście nic o Brazylijczykach nie wiedzieli. Wiedzieli tylko, że są to cyrkowcy, żonglerzy, wirtuozi piłki nożnej, wspaniali technicy. W związku z tym Kałuża musiał ze swoimi zawodnikami i pomocnikami określić taki oto plan gry. Polska przez 20 minut, przez kwadrans, pierwsze 20 minut ma rozpoznać, jak gra Brazylia. Zobaczyć, jak ta drużyna jest zorganizowana. Nikt nigdy nie widział w Polsce zespołu brazylijskiego. Nie wiedzieliśmy, jak oni grają. W związku z czym, to są świadectwa wielu piłkarzy już po meczu, Polacy po prostu mieli zagrać bardzo defensywnie, spokojnie, nie ruszać do żadnych huraganowych ataków i rozpoznać przeciwnika. Ta taktyka się nie sprawdziła, dlatego że Leonidas od razu już w 18 minucie zdobył bramkę dla Brazylii i potem, chociaż wyrównaliśmy jeszcze z rzutu karnego po wspaniałym rajdzie Ernesta Wilimowskiego, który był faulowany przez Domingosza, strzelił szerwkę, to jednak jeszcze przed przerwą Brazylijczycy zdobyli kolejne 2 bramki. Także tutaj zaważył też ten czynnik, że nie wiedzieliśmy, jak gra Brazylia. I losowanie było bardzo pechowe, bo pomyślmy, gdybyśmy w pierwszej rundzie wylosowali nie Brazylię, ale na przykład Szwecję, szanse na awans do ćwierćfinału byłyby ogromne. Wtedy obowiązywał system pucharowy. Przegrywający odpada. Żeby zostać mistrzem świata, potrzebne były tylko 4 zwycięstwa. Można zadawać sobie pytanie, jak silna była wówczas reprezentacja Polski. Bez wątpienia goniliśmy europejską czołówkę, ale lata pracy Józefa Kałuży, który był kapitanem związkowym od 1932 roku, przynosiły efekty. Świętej pamięci Andrzej Gowarzewski twierdził, że gdyby odbyły się kolejne Mistrzostwa Świata w 1942 roku, to Polska z Ernestem Wilimowskim w składzie miałaby pełne prawo myśleć o nawet medalu. I chyba trzeba się z tym zgodzić. W czasach Józefa Kałuży Polska rzeczywiście zaczęła doszlusowywać do europejskiej czołówki. Na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie zajęliśmy 4. miejsce. Co prawda był to dosyć pechowy start. Nie mógł pojechać zdyskwalifikowany Wilimowski. Kałuża chyba źle ustalił też skład na półfinał z Austrią. Przegraliśmy 2-3 mecz o brązowy medal z Norwegią, ale Polska zaczynała się liczyć. Awans na Mistrzostwa Świata we Francji był tego dowodem, a mecz z Brazylią, przegrany zaledwie 1 bramką i to po dogrywce, z ówczesnym światowym potentatem Brazylią, był jeszcze jednym dowodem, że Polska zaczyna się na arenie międzynarodowej liczyć i będzie być może wielką siłą w futbolu. Tuż przed wojną w ostatnim meczu wygraliśmy w Warszawie 4-2 z wicemistrzami świata Węgrami. To świadczyło o tym, że polski futbol zmierza pod rządami Józefa Kałuży w dobrym kierunku. Dzień dobry, siadajcie. Wyciągnijcie kajeciki, bo dziś mamy ważną lekcję. Adam Mickiewicz, drogie dzieci, to jeden z naszych najważniejszych poetów. Kto zna pana Tadeusza? Nie znacie? No to posłuchajcie. Żona dyrektora, która była opiekunką mojej klasy, przyprowadziła nieznanego pana i powiedziała nam, że odtąd już ona nie będzie opiekunką naszej klasy, tylko ten pan. A ten pan nazywa się Józef Kałuża. To nie było tak, że to był ktoś zupełnie obcy dla nas, bo Kałuża był już, mimo że media nie były na dzisiejszym poziomie, był jednak postacią w Krakowie bardzo znaną. W moim wieku już w zasadzie cała klasa interesowała się piłką nożną. No i wszyscy wiedzieliśmy i mieliśmy nadzieję, że skoro pan Kałuża będzie opiekunem naszej klasy, to my będziemy grać jak reprezentacja Polski. Litwo, ojczyzno moja,
Ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Kałuża bardzo szybko i bardzo stanowczo przystąpił do swoich zajęć. Z jego zapowiedzi spotkało nas ogromne rozczarowanie. Mianowicie on powiedział, że o sporcie i o piłce nożnej nie będziemy w ogóle rozmawiać, ani żebyśmy nie liczyli na to, że on w jakikolwiek sposób będzie nas próbował piłką zainteresować. Uczył nas języka polskiego przede wszystkim, ponieważ był z wykształcenia polonistą. W naszej szkole zjawił się dlatego, że pracę jako nauczycielowi zaproponował mu dyrektor szkoły, pan Adam Miętka, który był jego kolegą ze studiów. Kałuża je ukończył i to ukończył chwalebnie. Prawdopodobnie nauczycielem nigdy by nie został, gdyby nie wybuch wojny. Uczył nas przede wszystkim polskiego. Nauka polskiego była bardzo trudnym zajęciem, ponieważ nie było żadnych podręczników. Niemcy zabronili jakiejkolwiek polskiej literatury, ale Kałuża nie potrzebował podręczników. Miał je w głowie. Nie wyobrażam sobie, a właśnie niewielu, nie wiem czy są w ogóle tacy, którzy do tego stopnia literaturę znają, literaturę polską, że znają na pamięć całego pana Tadeusza, a Kałuża znał. I on rzeczywiście z głowy nam mógł dowolny fragment pana Tadeusza mówić i to robił. Grał na skrzypcach bardzo dobrze, poprawnie. I miał z nami również przedmiot, który się nazywał wtedy śpiew, który był praktycznie lekcją, przygotowaniem nas do muzyki. I zrobił z nas, z naszej klasy, w ciągu roku świetnie działający chór, do tego stopnia, że występowaliśmy w Kościele Bożego Ciała, śpiewając z okazji Bożego Narodzenia i paru niedziel po, śpiewaliśmy kolędy. Kałuża występował nie tylko jako dyrygent, ale również jako solista, grając na skrzypcach. Te jego wstępne nauki muzykologiczne pamiętam do dziś i kształtowały mnie później w moim dalszym życiu, które z muzyką, rzecz jasna, miało dość duży związek, ponieważ uprawiam zawód reżysera. Był dla nas nie tylko wzorem faceta, sportowca. Pod każdym względem był to światowiec. Ubierał się w sposób bardzo oryginalny, bo on się ubierał na modłę sportową angielską. Na przykład nosił charakterystyczne spodnie, dziś już kompletnie zapomniane,
które się nazywają pumpy, kończące się poniżej kolana na łydce. Nosił tweedową marynarkę, nosił płaszcz Burberry i charakterystyczny kaszkiet w pepite. Nasi rodzice w pewnym momencie zauważyli, że ten elegancki strój Kałuży zaczyna podupadać, że wszystko to jest poprzecierane, że to jest już zużyte. Widać było po nim, że nie ma dbających o niego kobiet w domu, no że rzeczywiście miał te problemy z żoną, a córka była troszkę starszym od nas dzieckiem. Piłka nożna to prosta gra, ale czy można o niej prosto pisać? Myślałem o tej książce od lat. Dziesiątki spotkań, które siedzą w mojej głowie, setki treningów i kopnięć piłki. Wiedza o futbolu w Polsce wciąż jest niewielka, dlatego trzeba ją uporządkować. Notatki, które sporządzałem przez ostatnie lata. Tego jest tak wiele. W dzisiejszej sytuacji trzeba działać szybko, bo nie można być pewnym, co będzie następnego dnia. Józef Kałuża odznaczał się inteligencją na boisku, jak i poza nim. Chciał, by wiedza, którą posiadł budując struktury polskiego futbolu przez wiele lat, była przekazywana dalej. Początkiem jego kronikarskiej pracy były felietony w Przeglądzie Sportowym czy popularnym wówczas tygodniku Raz, Dwa, Trzy. U kresu swojego życia zdecydował się zaś na napisanie podręcznika o taktyce piłkarskiej. Książka ta miała być zbiorem wielu futbolowych tez, które kształtowały się w głowie Kałuży przez lata jego gry w Krakowie i później, gdy był jej trenerem, szkoleniowcem warszawskiej Legii i kapitanem związkowym PZPN-u. To miała być rewolucyjna publikacja, z której przyszłe pokolenia piłkarzy i trenerów miały uczyć się zyskującej popularność dyscypliny sportu. W roku 1944 kopiowanie dokumentów nie było jednak proste, dlatego Józef Kałuża miał tylko jeden egzemplarz swojej planowanej publikacji. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, które zaczęło się w stolicy 1 sierpnia, Kałuża odwiedził Tadeusza Gebetnera, księgarza i wydawcę, jednocześnie byłego piłkarza Polonii i działacza sportowego. Gebetner otrzymał od Józefa ten jedyny egzemplarz przyszłej książki. Miał go wydać. Nigdy jednak do tego nie doszło. Gebetner brał udział w powstaniu, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń został ciężko ranny, tracąc rękę i nogę. Po kapitulacji i wzięciu do niewoli zmarł na terenie Niemiec 14 października. Rękopis, który przekazał mu Józef Kałuża, nigdy już się nie odnalazł. Tuż po wojnie próbę odzyskania notatek Józefa podjął jego brat Hugon. Na łamach gazety Start w sierpniu 1945 roku znaleźć można ogłoszenie, w którym prosi rodzinę Gebetnera o kontakt w sprawie zaginionych rękopisów. Jak można przypuszczać, bezskutecznie. Pewnego dnia do szkoły przyjechały nagle, na tę małą uliczkę przyjechały dwa Mercedesy. Wyskoczyli z niego uzbrojeni Niemcy, a z drugiego wysiedli oficerowie i wkroczyli do naszej szkoły. Przyjechali do Kałuży i odbyli długą, ponadgodzinną, może nawet dwóch, rozmowę w gabinecie dyrektorskim, po której Kałuża wrócił do klasy szalenie skofundowany. Wkrótce okazało się, że znowu przyjechali po jakichś mniej więcej 2 tygodniach. Odbyła się kolejna rozmowa z nim i wtedy z takich niejasnych przecieków wynikało, że ci Niemcy proponują mu jakiś związek z niemiecką piłką nożną, o którym myśmy bliżej nie wiedzieli. Dowiedziałem się, po co ci Niemcy do niego przyjeżdżali.
Ni mniej, ni więcej zaproponowali mu posadę trenera reprezentacji Niemiec. No coś takiego, co dzisiaj jest w ogóle nie do pomyślenia i co byłoby być może nawet najbardziej szczytowym osiągnięciem jakiegokolwiek trenera na świecie, a Kałuża znalazł się w fatalnej sytuacji, ponieważ jako Polak musiał odmówić. A równocześnie ta odmowa skazywała go na to, że mogło go spotkać wszystko najgorsze. Właściwie może nawet najmniej kłopotliwe byłoby, gdyby został wzięty do obozu koncentracyjnego, co mu groziło. W jaki sposób Kałuża uniknął tej propozycji i jak się z niej wykręcił? W swoim życiu osobistym nie miał szczęścia. Jego żona była, o czym już przed wojną wiedziano i o czym tak niejasno się mówiło, była psychicznie chora. Kałuża był zbyt popularną postacią, żeby ci lekarze z Kobierzyna traktowali ją jako zwyczajną pacjentkę. Była żoną Kałuży. Kałuża z nimi spróbował się porozumieć i prosić ich o jakiś ratunek. I wtedy mu poradzili, że on ma na skutek intensywnego związku z futbolem ma rodzaj fobii na tle futbolu, że on jest po prostu, mówiąc popularnym językiem, że zwariował na punkcie piłki nożnej i nie może się nią zajmować, ponieważ ona obciąża go psychicznie do tego stopnia, że nie wolno mu się w ogóle zajmować piłką. Oczywiście ci Niemcy przyjęli to bez entuzjazmu, ale też bez szczególnej wiary. No ale jakoś się z tym pogodzili i nie spotkało go z ich strony nic większego. Zdaje się, że oni liczyli na to, że on może zmienić zdanie, a poza tym zaproponowali mu zastępczo, żeby zajął się organizacją sportu w okupowanej Polsce, czyli na terenie tak zwanego generalnego gubernatorstwa. Z tych samych powodów odmówił, no ale dali mu spokój. Niemniej Kałuża, którego życie było piłką nożną, musiał się z tego przymusowo wycofać. Pogrzeb pamiętam bardzo dobrze. To był taki październikowy, mroźny już dzień. Wojna była już na granicy, chyba nawet było słychać artylerię radziecką. Niemcy zupełnie kręcili się jak oszalali, bo już wszystko rzucali. Kraków był przygotowany do wysadzenia w powietrze, właściwie w całości. Ten pogrzeb odbył się jako taka impreza poniekąd kameralna i właściwie jakby nieco konspiracyjna. Było niewiele osób, gdzieś ponad 100. Grób był
Na samym brzegu cmentarza, na końcu cmentarza, podgórskiego cmentarza, ten cmentarz znajdował się tuż obok obozu koncentracyjnego Płaszów, więc tym bardziej było niebezpiecznie, bo Niemcy to bardzo tamtych okolic pilnowali. Odbywało się to wszystko szalenie cicho. Najpierw była msza w kaplicy cmentarnej. Potem dość ciche przeniesienie trumny. Dyskretne, ciche przemówienia kilku osób. Ktoś wyjął spod płaszcza sztandar Krakowi, położył na trumnie. Dyskretnie, cicho wyszliśmy z tego cmentarza z moją mamą. Nie wiedziałem, że to był pierwszy pogrzeb, bo potem okazało się, że miał miejsce jeszcze drugi pochówek, że ta jego trumna została przeniesiona do innego miejsca, bardziej eksponowanego, mniej więcej już w centrum cmentarza podgórskiego. I zdaje się, to już się odbywało rzecz jasna po wojnie, i zdaje się, że to się odbywało już uroczyście. Ale na ten temat nic nie wiem. Ja się z Kałużą rozstałem no na zawsze, ale nie rozstałem, bo on we mnie istnieje, żyje i wciąż jest aktywny w dalszym ciągu, mimo że minęły lata od jego śmierci, od jego życia przede wszystkim. I był chyba kimś najważniejszym, pierwszym najważniejszym, jaki w moim życiu zaistniał i odegrał jakąś ważną, decydującą do dziś rolę. Ja tu trafiłem na taki fragment z książki pana Mielecha, który pisał, że Kałuża nie miał dobrych warunków fizycznych. Był średniego wzrostu, wątły i przez pewien czas mocno zagrożony gruźlicą. I to właśnie sam Mielech jakby gdzieś tam rozprowadzał taką informację, że jak on to pisał, Józek no był wątły i właśnie te choroby płucne tutaj gdzieś tam od dróg oddechowych się mu przyplątywały. Jeżeli gdzieś krąży w powietrzu, ja nie wiem, wersja o jakichś płucach, cały czas była głowa, to było nagłe. Nie wiadomo było, co to jest, wiadomo było, że jest głowa. Ja już do tego wszystkiego to wtedy zostałam dopuszczona, bo dawałam krew i to chyba 2 razy. Taczana była krew, tak. I taka była idea w domu, że jak ja stamtąd wróciłam, to mi dali pierwszy raz koniaku 3 razy. To są fakty i to bardzo proszę sprostować. To mnie wściekła po prostu. Nie słyszałam nigdy o tych płucach. W kwestii śmierci Józefa Kałuży oddajmy ponownie głos jego córce Irenie. Bzdura! Ojciec prawie w ogóle nie chorował. Był piłkarzem, miał świetną wydolność i cieszył się dobrym samopoczuciem. Nigdy nie palił, alkoholu też nie spożywał i był zdrów jak ryba. Zmagał się z zapaleniem opon mózgowych i gdyby wtedy w Polsce był dostępny lek, który wynalazł Fleming, czyli penicylina, mógłby spokojnie pożyć jeszcze wiele lat. Jeśli gdzieś krążą takie plotki, że ojciec zmarł wskutek chorób związanych z dolegliwościami płucnymi, to są to wierutne kłamstwa. Czytałam książkę Mielecha i muszę przyznać, że zawiera ona wiele nieprawdziwych historii, które być może sam sobie wymyślił na potrzeby publikacji. Ojciec walczył z zapaleniem opon mózgowych. Nie wiedziano wówczas, jak to leczyć, ani jak temu zapobiec.
Takie są fakty w sprawie śmierci mojego ojca. Proszę to mocno podkreślić i powiedzieć, że wszystkie inne wersje są po prostu nieprawdziwe. Wiedziałem, że chcę być piłkarzem, mam w sobie ten dryg. Tatuś mój dumny zabierał na trening i zawsze powtarzał, masz spełniać swe sny. Chodził tam ze mną i ciągle przeżywał, ciągle mnie wspierał i zawsze był dumny. Mama też dumna, lecz czasem że szkolewa ma dosyć tej gry. Przepraszam mamo, że się nie uczę. Ciągle słyszała, po wywiadówce. Sorry, uciekam na trening, bo muszę. Jestem tak głodny sukcesu w Krakowie w pasiastej koszulce.